Cześć, z tej strony Marek, witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. W dzisiejszym odcinku powiem Wam 10 powodów, dlaczego dom może wyglądać tandetnie, źle, byle jak. Albo inaczej, jak sprawić, żeby dom, mieszkanie wyglądało eleganckie, nawet troszeczkę tak ekskluzywnie. Nie tylko powiem, wskażę, co czyni taki dom niezbyt fajny, ale też jak temu zaradzić. Na szczęście w tym odcinku pomogliście mi Wy. Na moim Instagramie padło pytanie właśnie, co tworzy takie eleganckie wnętrze. Dostałem prawie 100 odpowiedzi. Wybrałem odpowiedź Ania Olsz 07 i do Ciebie trafia obiecany e-book. I Twój pomysł, Twoją podpowiedź też omówię jako pierwszy. Oczywiście. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to prośba, zasubskrybuj kanał, daj łapkę w górę. Jeżeli uważasz, że te filmy, które robię, są warte wsparcia, napisz też komentarz, żeby nakarmić algorytm YouTube'a. Jeżeli Ty byś chciał mieć naprawdę super dom, funkcjonalny przede wszystkim, to zapraszam Cię do siebie na konsultacje wnętrzarskie, gdzie omówimy Twoje pomysły, problemy. Może właśnie będą jakieś takie niezbyt ciekawe rzeczy, to od razu Ci je wskażę i powiem, jak temu zaradzić. Dobrze, ten pierwszy punkt. Na 100% słyszeliście, że w domu, w mieszkaniu warto postawić na jakiś kolor, żeby coś było ożywszego. I okej, pełna zgoda. Gorzej, jak idziemy w drugą stronę. Po pierwsze, nie róbmy wszystkiego w jednym kolorze. W jednym kolorze takim naprawdę żywym, takim nasyconym, bo wtedy wyjdzie kicz, a nie elegancja. Kolory monotonne, kolory ciemne, monotonne i takie żywe, niestety nic nie mają wspólnego z elegancją. Ale jak temu zaradzić? Bo chcemy często mieć kolory i tak, i super, i warto na to postawić, ale żeby nie przegiąć w drugą stronę. Warto postawić na paletę barw, które ładnie się łączą. Zapewniają różnorodność, lecz nie wyglądają, jakby było ich za dużo. Czyli z jednego koloru bierzemy kilka odcieni. Jest to świetny sposób na zrobienie eleganckiego domu, spójnego. Możecie dopasować do siebie odcienie bieli, beżu, brązu lub na przykład beżu, zieleni, brązu. To już są takie troszkę ciemniejsze kolory. Wszystko, co będzie z jednej palety barw, nawet pastele, tylko w różnych odcieniach, odcienie niebieskiego, będzie to tworzyło na pewno ciekawe wnętrze. Kolory są bardzo ważne. Zresztą tu macie odcinek o tym, jak dobierać kolory do swojego mieszkania, do swojego domu, w zależności od podłogi i tak dalej. I dzięki nim jesteśmy w stanie sprawić cuda. Sprawić właśnie, że dom będzie wyglądał ciekawie, ponadczasowo, elegancko, a nie tandetnie. Ok, drugi punkt. Idziemy do sypialni. Nie dosłownie. Słuchajcie, nieraz mówiłem o ułożeniu kołder, poduszek i tak dalej. Tak, faktycznie sprawia to efekt elegancji, ale, jak zwykle ale. Jeżeli nawalimy tych poduszek 6-8, ładnie to wygląda w dzień. A co z nimi robić w nocy, wieczorem? Jest to już problem. Można zrobić to troszkę inaczej. Jeszcze powiem, dlaczego w hotelach to układają kilka warstw kołdry, poduszek. Bo to wygląda wow. Właśnie, ale co zrobić? Bo nie chcemy mieć tych poduszek 8-10, bo co sobie wieżowiec z tego zrobić? Warto postawić na jedną dużą kołdrę. Ale naprawdę taką kołdrę, która opływa nam z boków, na dole, taką king size. Po prostu większą od łóżka, jakie mamy. Naprawdę nie potrzeba wiele. Jakiś pled, ta większa kołdra. Oczywiście, przede wszystkim pościelcie to łóżko. To jest chyba podstawa. Taka, ale niestety nie zawsze jeszcze realizowana. A szkoda, bo wystarczy, że ładnie tą kołdrę, nawet jakby była mniejsza, pomyśl o większej, ale nawet gdyby była mniejsza, ale ładnie pościelona, do tego odpowiednio ułożone poduszki, jest super. Punkt trzeci. A teraz z sypialni szybciutko idziemy do jadalni, bo to też jest bardzo ważna kwestia. Stół i oświetlenie. Oświetlenie nad stołem. Często dobieramy lampę. O kurde, fajna, ciekawa, ale ładna i będzie mi pasowała na przykład do stolika, do lampy nad stolikiem kawowym. Dobra,
jest to ważne, ale przede wszystkim ma to pasować do tego stołu, który jest pod spodem. No bo to jest to miejsce, często osobna jadalnia jest, tak? To jest to miejsce, które teraz w tym momencie jest ważne. To nie może być tak, że stół jest ogromny, olbrzymi, elegancki, nieraz naprawdę super, a lampka postawiona, powieszona jedyna pych. Już nie mówiąc jakieś punktowe po prostu oświetlenie. Nie. Albo druga sprawa. Masz okrągły, elegancki stół, owalny może być, a ty kwadratową lampę wstawiasz plafon na przykład. No nie idźmy tą drogą, bo to jest zła droga po prostu. Jeżeli masz duży prostokątny stół, to postaw też na większą lampę, która będzie na tym stole. Niekoniecznie okrągłą. Wtedy prostokątne będzie pasowało bardziej. Jeżeli masz znowu okrągły stół, no to lampa z kloszami jakimiś. Tak, żeby to widać było, że to jest przemyślane, że to jest zaplanowane. A nie, była ładna lampa, super, ale ten stół też jest fajny, super, a że to ma się tak jak pięć do oka, no to sorry. Dobrze, kolejny punkt to bardzo ważna sprawa, którą szybko na szczęście można naprawić, ale niestety ludzie to olewają. Szczególnie po 2-3 latach zamieszkania po remoncie okazuje się, że gdzieś mamy tapetę oberwaną, tu gałka, uchwyt nam wisi, tu jest klamka oberwana, obraz krzywo zawieszony, jakoś to będzie. Ubita ściana. Takie pierdoły bardzo mocno wpływają na jakość tego domu. To są naprawdę drobiazgi. Bardzo często szafki, właśnie to tu miałem wczoraj, szafka, którą często otwieram, te drzwiczki, opadły lekko. No słuchajcie, co to jest za problem wziąć śrubokręt i przykręcić? Sekund 5. Tak więc zwracajcie uwagę na wszystkie te duperele, które szpecą, bo to można szybko naprawić i będzie zdecydowanie ładniej i porządniej wyglądał Twój dom. Lecę do kolejnego punktu. Była sypialnia? Była jadalnia? Lecimy do kuchni. Niby pierdoła, niby drobiazg, ale jak wspomniałem, te drobiazgi robią ten efekt wow. Lepiej wierzcie mi na słowo, a nie sprawdzajcie tego na żywym organizmie. 1000 kubków, szklanek, filiżanek z różnej parafii w eleganckim domu nam na 100% nie pomogą. Wyobraźcie sobie, macie elegancką imprezę, kolację. Otwieracie szafkę w kuchni, a tam rozpiździaj. Wszystko, co można było mieć, jest. Już nie mówię, że kiepsko poukładanych. Ja wiem, ja to rozumiem, że każdy lubi mieć swój ulubiony kubek. Jasne. Lecz proszę, trzymajcie też kompletne naczynia, które ładnie się będą prezentowały w szafce, lecz przede wszystkim na stole. Zdecydowanie ładniej wyglądają komplety naczyń i co ważne, ładnie pokładane w szafce. Swoją drogą dajcie znać, czy chcecie odcinek o tym, jak efektywnie i ładnie układać w szafkach, szafach, szafeczkach. Jeżeli będzie taka Wasza wola, na pewno taki odcinek zrobię. Kolejny punkt, nieraz już mówiłem i to szybko przejdę, bo nieraz już mówiłem o tym, jak wieszać firany, zasłony. Jeżeli chcecie dowiedzieć się o tym więcej, to tutaj jest odcinek. Tak w skrócie, jeżeli chcecie elegancki dom, to lepiej powiesić pod sufitem, a nie zaraz nad oknem. Ale jest jeszcze jedno ale. Chciałbym dzisiaj wspomnieć o ważnej kwestii. Wąskich zasłon. Jeżeli będziecie mieli takie niewielkie chusteczki przy oknach, to nie pomoże w tym, że dom będzie wyglądał efektownie. Prędzej z tą tandetą będzie się to wiązało. Nawet jeżeli rozciągniecie zasłony, to powinny być one lekko pomarszczone. W przeciwnym razie będzie to właśnie tak nijak, tak tanio wyglądało. Te zasłony powinny być pomarszczone delikatnie, nawet po zaciągnięciu, nawet na rozciągnięciu, nawet na całą ścianę. Jeżeli to będzie skrawek materiału, to niestety nic z tego nie wyjdzie. A teraz mój kolega się może na mnie trochę obrazić, ale tak uważam, to tak mówię. Pewnie nie jedna osoba na to wydała sporo pieniędzy, a uważam, że to nie jest zbyt ciekawe. Meble, fotele, sofy, narożniki z uchwytami na kubki. Wiem, że to jest praktyczne, mieć drinka pod ręką, który się prawdopodobnie nie wyleje, w zależności, który to jest drink. Ale nie jest to ciekawe.
Co w związku z tym zrobić? No, jeżeli jesteś przed zakupem takiej sofy narożnika fotela, no to pewnie bym się na to nie zdecydował. Na 100%, no bo jest problem dalej, co z tym kubkiem, co ze szklanką, kieliszkiem, tak? No na 100% lepiej postawić na stolik do kawy, czy taki pomocnik na drinka, na kieliszek. Taki pomocnik, który stanie przy sofie. Bardzo ładnie to wygląda, wręcz czasami jest to dzieło sztuki, można powiedzieć. Na pewno ładnie to przyozdobi Twoje wnętrze, a nie sprawi, że będzie wyglądało ono tandetnie. A teraz hit. No powiem Wam hit, bo kurde widziałem to ostatnio w jednym mieszkaniu. No, zdarzało się tak w latach 90., ale że nadal jest. Jedna rzecz, tego akurat nie widziałem, ale bywało, tak? Takie zwykłe plastikowe, nawet ogrodowe, powiedzmy stoły, krzesła w mieszkaniu. Nie tędy droga. Tu błądzimy na pewno. Nie idźmy tą drogą. To jest jedna rzecz, ale a propos plastików, cerraty na stołach. No wiecie, że to cholera, no nie może być nic związanego z elegancją. No z tandetą i jak najbardziej to idealnie pasuje. No ale nie po to robię ten odcinek i pewnie nie po to Ty oglądasz ten odcinek, żeby no, iść w tym kierunku. No cerrata na stole, na serio, proszę. Proszę. Obrus. Ładnie wysztrykowany, jak to po śląsku się mówi. Już prędzej. To potrafię zrozumieć, bo są bardzo ładne obrusy, wyhaftowane, zrobione. Kurde, jasne. Pewnie bym postawił, jak u siebie zazwyczaj mam stół dębowy i kwiaty żywe oczywiście na nim. Czego i Wam życzę. 9. punkt. Też pisaliście o tym na Instagramie i tak, no to jest święta racja. No słuchajcie, przepełnione szafy, z których się wylewa stos ubrań, żeby zamknąć szafę, musimy ręką trzymać, gdzieś zamykać tą szafę w ten czy w ten sposób, tak? No to nie. To nie wygląda zbyt ciekawie. Druga sprawa, ubrania do prania lub już wyprane do prasowania. Gdzieś na widoku. Stoi na kiedyś tam. Och, dzisiaj się wezmę. Och, dzisiaj się nie udało. Ale jutro już na pewno. I tak przez tydzień, dwa ta sterta albo rośnie, albo jest. No i za cholerę to nie wygląda ciekawie ani ładnie. Prosta sprawa. Jeżeli chodzi o ubrania do prasowania, też miałem taki problem. Tak? No jak każdy, no. Prasuje ubrania. Dobra, nie ja. My wife. Ale prasuję, potrafię, umiem. Ja koszulę sobie prasuję. Dobra, słuchajcie, też miałem taki problem. Kupiliśmy osobny kosz, bo nie zawsze Ci się chce zaraz po praniu prasować, tak? W większości się po prostu nie chce. Bierzesz, wkładasz do tego kosza. Masz kosz na pranie, kosz z wybranymi rzeczami. Ładnie to wygląda, estetycznie, fajnie to jest urządzone wtedy. Potrzebujesz, chcesz wypracować, wyciągasz i jest. A szafy? No co? Przede wszystkim minimalizm. Kurde, ja nie wiem, mamy taki konsumpcjonizm, że kupujemy na potęgę różnych ubrań, rzeczy i tak dalej. Nie wiem, czy to jest dobra droga. Nie, wiem, że to jest zła droga, ale nie będę się tutaj wcinał każdemu. Na pewno należy zrobić w ten sposób, żeby te ubrania były fajnie poukładane i nie wypadały z szafy, że otwierasz drzwiczki, wszystko na Ciebie leci. No, rozumiecie, nie? To nie tędy droga. Pozbądźcie się ich. Kurde, są różne aplikacje, sprzedajcie, zarobicie trochę pieniędzy na inne rzeczy, może zarobicie pieniądze na 10. pomysł. Bo 10. pomysł to odpowiednie dodatki. I ja wiem, często mówię, że mnóstwo dodatków, mnóstwo pamiątek to jeden wielki problem, bo trzeba je podnosić, wycierać kurze, stawiać na miejsce, ale odpowiednie dodatki, nie, że wszystko co kochacie to jest na widoku, ale odpowiednie dodatki i odpowiednio dobrane i ułożone sprawią, że mieszkanie, dom będzie level wyżej. Odpowiednie dodatki, odpowiednio ułożone, czyli różnymi kształtami, że są różne kształty, różne wysokości, 2-3 rzeczy w jednej kupie, a nie porozwalane na całej półce. Jest komoda, postawmy sobie 2-3 dekoracje i to już sprawi taki efekt wow. No zastanówcie się, co ładnie wygląda. 2-3 półki z pamiątkami, z ramkami, czy komoda, półeczka i tu w jednym kącie jedna rzecz, tu druga rzecz, jakiś kwiat ładny. No, ja chyba wiem, w którym kierunku bym poszedł.
Bardzo Wam życzę takiego naprawdę eleganckiego, super mieszkania, super domu, takiego, w którym będziecie się czuli dobrze i w którym Wam nic nie będzie doskwierało. Nie będzie klamka opadała, woda kapała z kranu, gdzieś tam tapeta oberwana. Że szafę zamkniecie bez kłopotu i jak wyjdziecie do domu, Wy, czy Wasi goście, chociaż to nieważne, ale przede wszystkim Wy stwierdzicie, kurde, ładnie to mam, ładnie to mam. No po prostu cieszę się, że tu mieszkam. Życzę Wam tego, mam nadzieję, że ten odcinek Wam się przydał. Jeżeli tak, to jak zwykle łapka w górę. Zasubskrybuj kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś. Zapraszam do siebie na ten Instagram i TikTok, no bo tam codziennie są różne relacje, pokazuję od zaplecza, jak, co robię. Gdzie bywam i pytam się Was, co dalej z odcinkami i nie tylko. Tak więc zapraszam do siebie na Instagram, zapraszam na TikTok, ale jeżeli chcesz mieć naprawdę elegancki, ładny dom, przede wszystkim funkcjonalny, to zapraszam Cię też na konsultację. Omówimy Twój projekt, Twoje problemy, Twoje pomysły. Zrobię Ci propozycję, jak ja to widzę. No i wierzę, że takie mieszkanie będzie w punkt. Ok, na ten moment bardzo Wam dziękuję. Do zobaczenia i cześć. Jeśli jesteś w trakcie remontu, potrzebujesz skonsultować projekt, swoje pomysły, to zapraszam na konsultacje wnętrzarskie, gdzie podpowiem, jak urządzić Twoje M. Link w opisie i komentarzu.